No. Trzeba bardzo równo złożyć i zarysować. Ja! Hala! Romuald Rubinowicz. Fartuszek trzeba założyć, bo będziemy spawać. Ja muszę sobie sam poradzić. Jest, już jest. O, tu leży kawałek jakiegoś ścinka stali. Trzeba go zabrać, żeby się nie plątał do kubła go, do złomu. Żeby się nie plątał pod nogami. Trochę ten fartuch jest taki kusy, ale lepszy niż żaden. Dobra. Małe wymiary 21,5 na 140 na 14,5 centymetra. Kolega dał mi taki rysunek techniczny, żebym zrobił taką małą ramkę metalową. Z zasady no, nie trudnię się takimi usługami, no ale koledze tam czasem coś trzeba, jakiś drobiazg zrobić, więc do tego internauci się pytają mnie, żebym pokazał cokolwiek ze spawania, więc no pokażę, chętnie pokażę takie, jak to się mówi, pierwsze A, B, C podstawy spawania. No może uda się mi coś przekazać. No nie jestem nauczycielem zawodu. Kto ogląda te odcinki, to wie, jak wyglądała moja nauka. Wyglądała taka, że w ogóle nie umiałem spawać. A wytłumaczył mi podstawy spawania, to wytłumaczył mi wujek, który był spawaczem w Stoczni Gdańskiej. Także spawał świetnie. I jak się pojawił, to przecież mówiłem, że jak popatrzył na te moje spawy, to powiedział: Romek, teraz weźmiesz przecinak i młotek i zrąbiesz te spawy. No i było dopiero robota. Naspawane grubo, byle jak naklejone. Do tego komunistyczny przecinak byle jakiej jakości. Nie było takich przecinaków, jak teraz tu mam, że zrobiony jest tam z piórka resora. Taki to by rąbał tam śpiewająco, ale to były przecinaki takie, jak to się mówi. Nawet wtedy jeszcze nie miałem. Nie, już szlifierka była. To było całe szczęście, że było na czym naostrzyć. No ale jak przecinak był zrobiony z miękkiej stali, to niestety szybko siadał, trzeba było ciągle ostrzyć. No i namozoliłem się, nabiedziłem się, co niemiara, zanim po prostu cokolwiek mi wyszło. No teraz muszę znaleźć materiał. Kątownik by był lepszy. To może być na nóżkę. Aha. Nie, muszę przejść do kąta. Tam powinien być taki kątownik delikatny. Powinien być gdzieś. Jestem zawalony żelastwem, ale uważam, że coś znajdę. Dobra.
Dobra, koniec trzeba obrównać. Tutaj jest po prostu na końcu źle ucięte. Jest straszna krzywizna. Dobra. Obetniemy koniec na równo, żeby to nie było problemem później w złożeniu tego. Ta miarka jest tak niewidoczna, po prostu jest starta. O, 21,5. 21,5 zewnętrzna. Dobra. Mała poprawka. No. Tu minimalnie nadlatuje, ten brzeg trzeba minimalnie zebrać. Chodź! W środku ma być 16, w środku ma być 16. To znaczy. Wewnątrz 16. Teraz tniemy teraz tak. Musimy złapać ten wymiar. Zewnętrzny jest 16, dobra. W środku ile nam wychodzi? 16, tak? W środku będzie 15,1, 15,2. Później można obrobić. Żeby to wyszło równo, to dobra. 15,1. Jeszcze raz sprawdzimy. Zewnętrzna 16. Stój, gdzie uciekasz? 16. A w środku wychodzi nam 15. No 15. Dobra. No tak, bo jak tam piątka jest, na końcu jest prawie 5, to 15. 2 trzeba uciąć po 15. I wtedy jedną się wytnie, żeby równo złożyć. Można to robić po przekątnej, pod kątem 45 stopni, ale równie dobrze można po prostu wyciąć jedną stronę i na drugim drugą. Czyli tniemy tu 15. No. Dobra. Gdzieś mi wpadł mój rysaczek. Co się tak robi? Za dużo tu jest gratów. Ach, dobra, tu jest taki, dobra. Dobra, sprawdzimy. No jest 15, dobra, na dół. Farba trzyma na brzeszczocie. Zanim się zetrze farba, to jest źle ciąć, bo farba przyciera. Jak już farba się przetrze, to wtedy ten brzeszcz lżej idzie.
I tak. Jakbyśmy złożyli tak, to by było po chamsku, niestety. Tam musi płaszczyzna się zgrywać. Zewnętrzna tych kątowników, więc trzeba będzie tu wyciąć i wpuścić po prostu. I wpuścić. I wtedy się zejdzie. Tak, zobaczymy. No wiadomo, że to jest, jak się wytnie, to będzie inaczej to służyło, dlatego że teraz przecież opiera się o tę ściankę. Dobra. Roki spokojny, tak? Cieszysz się, że cię wpuściłem tutaj? Och, Roki. Roki lubi mnie towarzyszyć. To jest taki drobiazg. Ja z zasady to nie lubię w takim metalu cienkim robić. To jest dla mnie robota taka no bardzo delikatna. Ja lubię robić w takich kątownikach, o, jak ten kątownik. To też ten zderzak to też ja robiłem. Kątownik tu odpowiedni. 100. 100 na 100 i ścianka 12. To jest kątownik. Lubię takie materiały grube po prostu. A to takie no delikatny kątowniczek, gdzieś jakaś ramka od po prostu. Może obramowanie jakieś lekkich drzwi, coś, bo tu są gdzieniegdzie widać pozostałość spawu. Najprędzej, że ramka z jakichś drzwi. Obramowanie po prostu. Na to była blacha dana i były drzwi. Musimy jeszcze to sprawdzić. Tu dobra, tu było dobrze. Tu było dobrze. Teraz wycinamy jeden brzeg. Na odległość, na długość. Po prostu na szerokość tego kątownika. To musi się zejść. Czyli tak. Bo jest bardzo słaba kreska. To trzeba wyciąć po prostu równo. Dobra, tu jest równo. Farba. Będą piłki na kamerę lecieć. Doszliśmy. Prawie. Jeszcze trochę, jeden sznyt. Tak, a tu musimy uciąć tak, dobra. Trzeba bardzo równo złożyć i zarysować. I mocno, żeby było widać, gdzie ciąć. Dobra. Dobra, to mamy.
Teraz trzeba zrobić z drugą to samo. Łatwiej by było zrobić z drutu kwadrat, bo jest taki drut kwadrat, 12 kwadrat, 12 na 12, po prostu złożyłoby się 4 druty na równej powierzchni, zespawało się i jak to się mówi po wszystkiemu, ale po prostu tak, no kątownik no niby jest, tu jest w tym wypadku jest wytrzymalszy niż ten drut, także żeby kolega się cieszył, no to niech będzie z kątownika. Nawet nie wiem, do gryla to nie do gryla, to coś takiego. Chociaż gryla i tak teraz nie zapali, bo zima. Ale zapali na wiosnę. Powie, to zrobił ten partacz. Ten tam co, wiecie co jeździ na tym koniku z rogami. Dobra, na tą stronę proszę pana. To imadło to jest mocne, ale żeby ono miało, jak to się mówi, drobniejszy gwint, to nie trzeba by było takiej siły do kręcania, bo wtedy drobniejszy gwint to jest mocniej ciągnie, a takim on ma bardzo rzadki gwint. Jest efekt rozwarty, ale trzeba po prostu zawsze do niego się przyłożyć. Po kreseczce, proszę pana, po kreseczce. Co, Roki? Marzniesz? To do obory trzeba iść, albo na podwórko na rozgrzewkę. Roki. Nie, chodź tu, chodź, bo opiłek wleci do oczka. Chodź tu. Tu nie wolno tak patrzeć z dołu, bo opiłek wleci. I tu mamy. Teraz jeszcze musimy wyciąć tu, na tej stronie. Oj, czego to ucieka? Przecież nikt tego nie dotknął. Chyba, że tym. Dobra, chyba, że... Wymiar pokażę. Tu trzeba przyszlifować trochę. Tu jest ciut za wysoko. Dlatego nie ma tam kąta. Ta strona, tamta trochę dobrze. To się da radę. Wujek opowiada, że jak spawał w stoczni, no i w ogóle zasady spawania, jak mnie uczył spawać, że otulina elektrody to powinna wypływać na wierzch, nie może zostać w spawie. Bo jak ktoś źle spawa i w spoinie spawu zostanie ta otulina, to niestety taki spaw nie ma wytrzymałości. Ona jest po to, żeby spaw szybko nie przystygał, bo w przypadku, gdyby nie było jej, że to niemożliwością jest elektrycznie spawać samym drutem. Musi być otulina po to, no ale jak spaw jest dobrze wykonany, to wystarczy leciutko młoteczkiem ostrym puknąć. Otulina odpada, spaw jest czysty. Nie ma prawa zostać w środku, w spawie. Stoczni jak takie coś prześwietlali spawy i gdzie został, jak to mówili, gdzie został ten żużel, to spawacz musiał wyciąć okienko i spaw poprawić. Niedopuszczalne było.
wszystkie spawy były prześwietlane. No. Ojej, jak to się wszystko nie słucha mnie. I można minimalnie tutaj szarpnąć. W tym wszystkim jeszcze jest jedno zło, że trzeba po prostu zerwać farbę. Tutaj, gdzie się spawa. Bo inaczej to będzie, no będzie się spawza. To farba izoluje po prostu. Źle spawać. Później pali się, śmierdzi, farba izoluje po prostu. Nie spawa się tam, gdzie jest farba. Trzeba farbę zerwać. To mamy, tak. Tu jest, tu jeszcze trzeba szarpnąć trochę. Także już dziś nie chciałbym robić na usługę za żadne pieniądze, za żadne. Niestety. Bo to jest, wie pan, gdzieś jak seryjna robota jest na przykład duża, no to wtedy wiadomo. Ustawia się zderzak na przecinarce, no i tnie się dużo materiału na jeden wymiar, prawda? I jakoś można to usprawić, ale tam pojedyncze roboty to po prostu no pracochłonne jest. Dobra, tu jest czysto. Dobra, kartka, bo się spali. Spawy popryskają i się spali. Można to będzie złożyć, chwycić po prostu ściskiem. Tutaj chwycić ściskiem, żeby to wszystko nie było jak żywe. Który ten czy ten, zobaczymy. Podejdę czy nie podejdę? Chociaż na kancie chwycę. Zaczniemy od tej strony. Dobrze. Ścisnąć i przyłapać. Dobrze. Dobrze, tu jest dobrze. Dobra. No i farba zdrapana i gdzieś nie ma masy. I farba zdrapana. Dobra, przyłapało. Z zamkniętymi oczyma. A na tej stronie można łapać. Tu jest dobrze. Bo to jest za delikatne, żeby tu jeszcze jeden ścisk zakładać. Dobra jest. Wiadomo, o co chodzi. Złapało. Złapało. Dobra jest, gra muzyka. Ta strona do tej. Trochę poprawić i zaraz pojedziemy dookoła cienkiego przecinaczka, żeby tam trochę otulinę skubnąć.
Obijam o tulinę, bo to było tylko przyłapane dosłownie punktowo. Ale już tu trzyma, teraz odwrócimy na drugą stronę. Wydmuchać to trzeba. Dobra. Tak to wygląda. I teraz trzeba tu szczoteczką machnąć. A później tu przyłapać na jedną stronę, żeby to nie uciekło, trochę podnieść, żeby nie spawać po szczęce i nie pryskać za wiele na szczękę. Dobra, i najpierw zrobimy to, bo jakbyśmy robili odwrotnie, to może po prostu tu tendencja byłaby się do rozciągania. Tak będzie czysto. Szczotka, resztki farby won. I teraz delikatnie, bo przecież wiadomo jaki to materiał. Dla mnie to jest materiał, ja nie lubię takich robót robić, dla mnie to jest cienizna. Dla mnie to materiał musi być naprawdę materiał, nie tam taka zabawka. Nie lubię takich robót robić, zrobię, ale to jest niesmak. Tak. Jakbym tak pociągnął mocniej, to zaraz dziura. Zaraz dziura by była. Nawet może trochę jest za duży amperaż, zaraz zobaczę. Zrobi dziurę, przepali materiał na wylot i chlapnie na ziemię. Także trzeba tak dosłownie tak urywkowo. Pyk, 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 nie ciągiem, bo ciągiem to tam amperaż jest za duży na tą robotę. A zaraz zobaczymy. Niepotrzebna długa elektroda. Trzeba bardzo krótki odcinek, niepotrzebna jest długa elektroda. A to jest drobiazg przecież. Bo co innego, jak gdzieś jest gruby metal, tam, że tam człowiek zaczyna i ciągnie, prawda? Tu trzeba pyk, 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 pyk. Dosłownie na styk. Tu jeszcze sam ten brzeg. Jest. Tu jest, tu jest. Dobra, jedna strona jest, widzi pan, czerwone, no nie? A gdyby tak troszkę rękę przytrzymać dłużej, to nie ma, dziura. Spada na ziemię. Tak, toż mówię, jak już czerwone jest, to wie pan, tu już ułamek sekundy dłużej przytrzymać elektrodę i po prostu wytapia się. Spada na ziemię. Bo to jest duża spawarka po prostu. To jest duża spawarka, ma, jak to się mówi, amper. Amperaż ma duży. Pomimo, że tam jest nastawiona, ale no, to jest duża spawarka siłowa. Nie jednofazowa, tylko siłowa. Tu są dwie fazy i zero. Żeby nie prysło na kamerę, bo szkoda tego, przyklei się do obiektywu. I wie pan, bieda, a to się klei. Musieli zmienić napięcie, wie pan? Dlatego, że zaczyna mi odzywać się spawarka, a nie powinna. Musieli zmienić. Zmalało napięcie po prostu. Dobra, zobaczymy. Nie powinna tak robić berbery. Jak on robi tak berber, to znaczy, że spadło napięcie i natężenie.
Co jest? Do licha. Ludzie powłączali świeczki na choinkach. Dobra. Zwiększam natężenie, tak. Dodaję. Bo tak jak ona się tak odzywa, to znaczy, że za mało jest. Ona jest głośna, jak się spawa, ale musi to być równomierny taki odgłos, nie taki jakieś tam ber. O. A no, naświetli oczy po prostu i w nocy spać nie będzie, bo w oczach piach, dosłownie oczy tak wtedy bolą, jakby, wie pan, pieką i bolą, jakby ktoś piasku w oczy nasypał, jak to się mówi. Czerwone, wtedy się kroi, wujek mi powiedział taką dobrą radę, ziemniaka surowego w plastry, pokroić, czysto umyć, pokroić w grube plastry i zamknąć oczy i przykładać na oczy. Bardzo dobrze odciąga, bardzo dobrze. Ja nie wiedziałem, ale mówię, zanim się nauczyłem, no nieraz mi tak było, że naświetliłem sobie oczy, a wujek mówi, to jest ziemniaka sobie. Pokrój w plastry, grubo, przykładaj na zmianę, potrzymasz za chwilę jakieś tam z minutę, dwie, wyrzuć następny przyłóż, żeby ten ziemniak był taki chłodnawy, no nie może być ciepły ziemniak, raczej zimny, zimną wodą umyty i żeby ziemniak był zimny i odciąga po prostu to. Faktycznie. To jest bardzo pomocne. Bo naświetlić oczy to jest coś okropnego. Oczy zaczerwienione i bolą, spać nie można. Jak to się mówi, no ludzie wszystkiego się muszą nauczyć. A póki człowiek tej nauki jak to się mówi, nie nauczyć, to bieda. Zostało nam przyspawać nóżki. I tak. Czy one wszystkie są idealnie równe? O, prawie jest, bo było cięte wszystko. Tu ten spiek trzeba zerwać. Dobra. I do samego roga i tak nie wsadzimy, tam też jest spaw, tylko musi być tak, o, tak dosłownie, tak. Tak, nie wsadzimy do samego roga, bo tam też jest spaw. Bo albo jedną stronę ominiemy, albo drugą. Jak tu przystawimy do tej krawędzi, to zaczniemy od tej, to się dociśnie do, o tak o. Zaczyna mi tańczyć, to nic. Do boków. Dobra. Do boków to do boków. Ta jest zacięta, dobra. Do boku. Ach ty. Jakie to. No tu nie ma miejsca wtedy, no niestety. Nie, tym się nie posłuży. Dobra, to przyłożyć dosłownie młotkiem. Tak o, przystawić młotkiem, przyłapać i wszystko. Innej rady nie ma na to. Bo tak sobie rękawice spalę, a tak spięło elektrodę. Cholera tam. Po prostu spawa. A kto nie umie, to mówię, na grubość otuliny i też pójdzie spaw. Tak jak ciągle równiutko. W ten sposób. Na grubość otuliny. I też bym spawał. Tylko no, w tej chwili nie włączam, bo by było zwarcie, spięcie i powstałby luk i by prysnęło tam na kamerzystę. Pokazuję, na grubość otuliny. Jedziemy równiutko. To jest tak dla kogoś, kto nie umie spawać, bo kto umie spawać, to wiadomo, że zapala ten luk, no i sobie tam, czy jak jest spaw, jakiś materiał grubszy, można po prostu jechać takim zakosem. Tam, taką i z powrotem, tam i z powrotem, tam i z powrotem, tak jakby szył. Natomiast kto nie umie, tak nie pojedzie, więc musi po prostu na grubość otuliny. I jedziemy równiutko. No już wszystko powiedziałem. Wszystkie dobrze, ale ta ostatnia to... Ajajaj.
daje mi popalić. I to nawet nie ma dojścia, żeby stuknąć. No ale poszła. Poszła. Dobra jest.